Moi drodzy, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Ja się nazywam Adam Kornacki i siedzę w tym biznesie, czyli w motoryzacji ćwierć wieku. Czyli te samochody, które kiedyś testowałem jako nowe, którymi się fascynowałem, które mnie elektryzowały w latach 90., dzisiaj są uznawane może jeszcze nie za oldtimery, ale na pewno za youngtimery, albo przynajmniej klasyki. Objeździłem tych samochodów tysiące. Może nawet dziesiątki tysięcy. Były takie lata, że objeżdżałem ponad 300 aut rocznie. Dzisiaj są takie lata, że objeżdżam nieco ponad 100 samochodów rocznie. Także myślę, że ta branża i ja to jedno. Nigdy nie robiłem czegoś innego jak bycie dziennikarzem motoryzacyjnym. Od klasy maturalnej, czyli od roku 94 staram się tworzyć treści o tematyce motoryzacyjnej. Jestem z tego ogromnie szczęśliwy, spełniam się, a największym dowodem tego spełnienia jest to, że tutaj jestem i do Was gadam. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Zakup kontrolowany to jest taka encyklopedyczna kopalnia wiedzy motoryzacyjnej, bo ten program jest na antenie od 2005 roku, nieprzerwanie, 20 do 24 odcinków w ciągu roku emitujemy, czyli 12 jesienią, 12 wiosną. Zobaczcie, jaka to jest liczba odcinków. W każdym odcinku są po 4 samochody, to zobaczcie, jaki to jest wolumen samochodów. To jest giełda w Słomczynie, to jest pikuś w porównaniu z tym, ile samochodów się przez ten program przewinęło. Były samochody bardzo popularne, bardzo takie masowe, takie zwyczajne po prostu. Ktoś przychodzi i mówi: Adam, ja już nie mogę, szukam używanego 3-4-letniego, muszę jeździć tutaj, stąd, dotąd. Były też samochody, które są rzeczywiście obiektem pożądania i byli też ludzie fantastyczni, którzy takich samochodów szukali. Z takich gości, których pamiętam z tych 18 lat, to na pewno będzie Kinga Rusin, która przyjechała do nas na plan. Chciała sobie kupić pięknego jakiegoś sedana, wtedy jeszcze nie było SUV-u, więc chciała kupić sobie sedana. Spóźniła się co prawda 3 godziny na ten plan, ale już potem jak kamera ruszyła, jak zaczęliśmy gadać, to Kinga gadała tak o tych samochodach, że zrobiliśmy z tego 2 odcinki. 2 samochody w jednym odcinku, 2 samochody w drugim, bo te treści były tak ciekawe, bo Kinga zna się na samochodach, świetnie o nich opowiada i wyobraźcie sobie, że kupiła wtedy białego Jaguara, którym jeździła przez następną dekadę, albo nawet lat 11. Także to był taki, jak potem widziałem, jak ona przyjeżdża gdzieś do stacji, jak ten Jaguar cały czas 5, 7, 8, 10 lat po tym nagraniu i ten Jaguar wciąż jest w jej posiadaniu, to mówię: Jesus, ale fajnie, jak się udało, że taka osoba kupiła sobie taki samochód razem z nami i że jest z niego szczęśliwa i jeździ nim tak długo. No drugi zdecydowanie draczny samochód, który chciałbym strasznie dzisiaj mieć, no to jest to słynne Maserati Gran Turismo, które wylądowało na przystanku autobusowym, które doznało lekkich uszkodzeń z powodu kolizji z autobusem. Drzwi wyrywa z korzeniami. Och, pierdzielony. Wyobraźcie sobie, że ten samochód to był najmniej fartowny samochód, żeby go w danym odcinku rozbić. Bo nawet jak mamy auto testowe z parku prasowego i coś się z nim wydarzy, no to trudno, te auta są ubezpieczone, dziennikarze dużo nimi jeżdżą, takie rzeczy się zdarzają. Natomiast to Maserati było wzięte od mojego kolegi z komisu wówczas aut luksusowych i to było czyjeś auto. To już było auto używane, wstawione do komisu, ten kolega się zgodził, serdecznie pozdrawiam, udostępnił mi ten samochód, to nie było dobre auto do rozbicia. Z drugiej zaś strony wiem, że potem jak zostało z ubezpieczenia naprawione i ktoś dowiedział się po tych milionach odsłon na YouTubie, że to jest to Maserati Gran Turismo, które właśnie zostało urwane przez ten autobus, to jego wartość znacznie wzrosła. Także wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma ten samochód i będzie go kiedyś wystawiał do sprzedaży, to bardzo chętnie na niego zerknę. Takie sobie ciemne Maserati Gran Turismo z czerwonym bodaj wnętrzem, jak dobrze pamiętam. Oczywiście w tych drogich samochodach wybór jest dosyć ograniczony już mocno. Po pierwsze trzeba takie auto znaleźć, po drugie trzeba mieć na to fundusz, ale i w programie Zakup Kontrolowany i w moim życiu pojawiły się samochody, które są niby takie powszechne, niby takie normalne, ale jednak jak się okazuje nie każdy może je mieć. Historia mojego Smarta, czysty przypadek. Robiliśmy zakup kontrolowany pod Żyrardowem w miejscowości Stare Budy, czy Sioło, nie, Stare Budy, tak. I w tej miejscowości wlazłem do komisu, patrzę, stoi Smart szaro-czarny.
I tak łazimy, oglądaliśmy zupełnie inny samochód, nie? I tak patrzę, tutaj ma tabliczkę Autobild 20×20. Wlazłem w internety, patrzę, kurczaki pieczone, tylko 400 sztuk takich smartów na świecie, z czego tylko 20 z tych 400 w takim zestawieniu kolorystycznym. Czyli 20 egzemplarzy identycznych tylko tego smarta jeździ po świecie. Oczywiście nic nie powiedziałem sprzedającemu. Ile, panie? No tyle. Dobra, to będę jutro. Przyleciałem jutro, pyk, 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 wypłaciłem kasę, przyjechałem. Do niczego mi ten samochód nie jest potrzebny kompletnie. Ja się kiedyś bałem, że ja się właśnie z tą motoryzacją będę ścigać. Jak ja jeżdżę tymi testówkami tyle i tymi nowszymi i już 20 lat temu jeździłem testówkami, które dzisiaj są klasykami, to powiedziałem sobie, że ja się z tą motoryzacją nie będę ścigał. Że ja się tyle najeżdżę, że ja się tyle nachłonę tych nowinek motoryzacyjnych, że to nie ma absolutnie sensu, bo nie wiem, pojeżdżę nowym Lambo, to nie znaczy, że muszę mieć zaraz nowe Lambo, no bo oczywiście nie mam takich funduszy, ale te proste, świetne samochody jakoś same do mnie przywierają. Dlaczego? Dlatego, że są jednostkowe, że są w jakimś aspekcie wybitne, a to mi się bardzo podoba. Podobna sytuacja z moją Hondą Civic. Na pewno ją widzieliście. Niebieskie wnętrze, turkusowe, białe zewnętrze. Piękny, dopieszczony egzemplarz, uwaga, z 1990 roku. Ile ten samochód ma? 33 lata, a wygląda jak nowy. Jeszcze jest po detailingu, jest tak nasycony głębią koloru, jest tak piękny, przypomina moją rallycrossówkę, którą ścigałem się na początku lat 2000, bo ma wolnostący silnik 1.6 i zaiwania rwie przednią osią asfalt. Po co mi ten samochód? Dalibóg nie wiem, no dosłownie po nic, do niczego go nie potrzebuję. Tam stoi po lewej stronie schowany w garażu. W tym roku wyjechałem nim raz, zrobiłem nim może 15, może 20 km, ale oczywiście rok do roku wymieniam olej, sprawdzam ciśnienie w oponach, łażę przy tym samochodzie w garażu i to jest chyba taka największa nagroda, którą te samochody dają. Nie trzeba wydawać fortuny, żeby trafić taki samochód, który wiadomo z zasady, że będzie takim fajnym klasykiem, nie rozbierającym kieszeni do pusta, tylko po prostu stojącym w garażu i mówiącym, jak nie chcesz, to mnie weź, a ja tutaj stoję i na Ciebie czekam. Kolejny przykład, to jest to E46, które stoi za moimi plecami. Auto przyjechało z Japonii 5 lat temu. Jak przyjechało z Japonii, to uwaga, pierwszy klient w Polsce kupił je za niecałe 5 lat temu? Za 45 000 złotych. Dzisiaj bez 100 nie podchodź. 85 000 kosztują ciut gorsze egzemplarze. Oczywiście znajdziecie w ogłoszeniach setki E46 z 4-cylindrowymi dieslami albo 4-cylindrowymi benzynami. Te samochody będą kosztowały 15 000, 20 000, ale to są zajechane szroty, które naprawdę świetność mają już dawno za sobą. U nas ten samochód to jest tak zwana spółdzielnia pracy daremny trud, czyli wszyscy je przerabiają, katują, rozbijają i dlatego może stan tych samochodów jest taki, jaki jest. Ja trafiłem egzemplarz naprawdę wymuskany. Pół roku jeszcze pracowałem nad tym, żeby doprowadzić go do idealnego stanu. Ma indywidualne felgi, ma wymienioną kierownicę, ma wymienioną podsufitkę, bo tam się troszkę zwalgutała i zaczęła się opuszczać. Także wszystkie te detale, które powinny być spełnione, żeby auto wyglądało jak fabrycznie nowy egzemplarz, są w tym samochodzie zrobione i z tego jestem bardzo dumny, że mam Hondę, która jest totalnie pomotana. Samochód z 2 kubłami, z klatką, zwariowany, z prawie uwolnionym wydechem na bardzo twardym, niskim zawieszeniu. Totalna zmota. A z drugiej strony mam E46, który jest w 100% oryginalny. Tu nie ma ani jednego elementu, który nie byłby fabryczny albo który nie byłby kupiony u dealera. Także w ten sposób się można wiązać takim mocnym uczuciem z tymi samochodami. Jest też kilka samochodów w mojej, nazwijmy ją kolekcji, ale to szumne słowo, które nie są do końca trafione. Ja też lubię czasami pojechać i dokonać transakcji tak, jak jej nie należy dokonywać. Najarany jak szczerbaty na suchary, bez sprawdzenia i po prostu jadę i już jadąc jeszcze nie widzę tego auta czy tego przedmiotu, a już właściwie robię przelew. Tak kupiłem moją motorówkę Navię, bo strasznie chciałem ją mieć. Znalazłem jedną z 2 egzemplarzy, które były wystawione do sprzedania. Pojechałem pod Częstochowę i po prostu naprawdę jak dochodziłem do niej, to już w rękach miałem laptop i robiłem przelew, jeszcze nie wsiadłszy nawet i nie zobaczywszy, co z nią jest. Okazała się oczywiście totalnym trupem do totalnego remontu, także potem trzeba było wyłożyć 3 razy tyle albo 4 razy tyle, no 4, co kosztowała w cenie zakupu, ale teraz jestem z niej szczęśliwy, czyli takie błędy ja też popełniam, nikt nie jest tutaj alfą i omegą i nikt nie jest nieomylny. Podobna sytuacja z Hammerem w Lublinie. Wyobraźcie sobie, że ja pierwszy raz po ten samochód pojechałem, jak podesłano mi ogłoszenie, pojechałem, zobaczyłem go, facet go wyprowadził i fura przestała odpalać.
I ja tak stoję, mówię, panie, no ale odpal pan, tu jakiś przewodzik, coś tamtego, ale on stoi taki naprężony, ten Hammer i na mnie patrzy, a ja tak patrzę na niego i tak się sobie wzajemnie podobamy coraz bardziej, nie? Oni tam łażą, jeszcze z mechanikiem pojechałem znajomym, łażą, patrzą tamtego, skubią, skrobią tego, no dobra, nie odpalił, mówię, no nie, no to ja brałbym, no ale nie mam jak wrócić nim do Warszawy, no to nie będę brał, to nie kupuję. I wyobraźcie sobie, że byłem tak na niego spięty i zdecydowany, że tydzień później rzeczywiście facet jakiś tam drobny czujniczek poleciał, facet ten czujnik wymienił, fura zaczęła odpalać i tydzień później pojechałem i po prostu go kupiłem. Ten samochód to można powiedzieć była okazja cenowa, bo te samochody stoją dużo drożej niż ja za niego zapłaciłem. Zapłaciłem poniżej ceny rynkowej. Rynkowo one wtedy po 300-350 tysięcy kosztowały, ja dałem nieco ponad 200. Potem to już jest krew i koryto z tym samochodem, bo wiadomo było, że z każdego dnia coraz więcej tych złych newsów do mnie dochodziło. Jak już go wstawiłem tam do chłopaków do Ram Factory, wiadomo było, że będzie źle, że będzie długo i że będzie drogo. No i tak jest do dzisiaj, a minął rok i 2 miesiące, jakim ten samochód oddałem. Także już 14 miesięcy ta fura tam zimuje. Natomiast to nie jest tak, że mi się do czegoś spieszy, albo że ja tego czegoś pożądam na dziś, na jutro, za tydzień albo za miesiąc. Nie, ja sobie spokojnie czekam. Wiem, że Tomek i Bartek tysiące roboczogodzin poświęcają na to, żeby ten samochód usprawnić. Wiem, że będzie to zrobione w najlepszy możliwy sposób i wiem z drugiej strony, że ten samochód, jeżeli będzie, tak jak teraz jest już ta czarna rama polakierowana, ze złotymi zaciskami hamulcowymi, ze złotymi sprężynami, ze złotymi śrubami, jak gitara moja Schecter tutaj leży, dżin czarno-złota, to Hammer też będzie miał całe podwozie czarno-złote. Jak ja patrzę na te detale, to ja mówię po prostu przecież taki samochód, jak stanie z nowym nadwoziem, z nowym silnikiem, z nowym osprzętem, z nową skrzynią, zregenerowane wały, zregenerowane zwolnice, nówki opony, nówka lakier, nówka rama, to jest bańka. Czyli teraz tak, ja tu siedzę, gadam do Was, przez rok sobie ziewam, oczywiście wykładam tam miesiąc w miesiąc, nie, to i owo, ale wydałem 200, a będzie wart bańkę. Ja nie wiem, co ja z nim zrobię. No raczej go ani nie sprzedam, bo nie muszę. Będę się trochę bał w ogóle nim jeździć. Obiecałem sobie, że na pewno nie w teren nigdzie nie wjadę. Czyli z jednej strony dzisiaj jeszcze przez cały czas, jak oglądacie te rzeczy w internecie, mogę traktować ten samochód w kategoriach porażki. Z drugiej strony wiem, że jeżeli takich samochodów nie będzie już i że taki egzemplarz mi się uda dopieścić na tyle, że sam będę miał świadomość, że wygląda tak jak to E46, jakby przed chwilą wyjechało z salonu, że i zapachem, i dotykiem, i tą barwą, i tym wszystkim przypomina samochód nowy, salonowy, no to będę człowiekiem szczęśliwym, będę człowiekiem spełnionym i będę miał zarąbistego Hammera H1. Moja żona tak sobie żartuje ze mnie troszkę, że ja to nigdy okazji nie szukam, bo okazja przychodzi do mnie sama. I tak to zwykle jest z samochodami, po pierwsze, które nie do końca są mi potrzebne, a z drugiej strony samochody, na które nie do końca mnie stać, bo ja zwykle jeżdżę dużo lepszymi samochodami, niż by Wam się wydawało, że jest mnie na nie stać, ale są takie samochody, w których łatwo jest się zabujać. Ja testuję bardzo dużo tych nowych samochodów, tych masowych, tych użytecznych, a przychodzi raz na jakiś czas taki samochód, że ja widzę to auto na prezentacji prasowej jako nowe, i mówię sobie, mój Boże, przecież to jest pokaz hegemonii, to jest pokaz arcymistrzostwa danego koncernu w danej dziedzinie. I tak też było z Lexusem LC. To jest auto, które no najpierw pojeździłem na jakieś zagraniczne prezentacje, potem potestowałem to auto na Wyspie Greckiej i V8 i hybrydę. Bardzo dużo też porozmawiałem z inżynierami, którzy tworzyli ten samochód. Jak mi tak Belg inżynier opowiedział, że w Japonii zatrudniono 60 specjalistów, materiałoznawców, inżynierów, wybitne tęgie głowy, tylko po to, żeby skonstruowali jedno, jedyne, jednorazowe zawieszenie do Lexusa LC500, to mi się włosy na głowie zjeżyły i na plecach, chociaż nie mam. I mówię, ile trzeba było wydać, ale Toyota i Lexus to potrafią, ile trzeba było wydać hajsu na to wszystko, żeby zrobić taki projekt, który jest totalną niszą, który wiadomo z zasady a priori, że nigdy na siebie nie zarobi, bo nigdy tych egzemplarzy nie sprzeda się tyle, żeby ten projekt z tym tylko modelem stał się rentownym. To inne, te masowe modele muszą na ten samochód zarabiać. Dlatego Lexus LC, tak jak kiedyś LFA, który był jeszcze droższy, jeszcze bardziej kosmiczny, a to jest troszkę umasowione, ale w dalszym ciągu bardzo pięknie podane. Zobaczcie, przecież to auto ma już
6 lat modelowo, 6 lat temu, 6 albo 5, wyszedł Lexus LC500, a dzisiaj na ulicy ten samochód wygląda jak bania dolarów. On wygląda jak taki unoszący się nad ziemią pojazd, który wyprzedza nawet Gwiezdne Wojny. Gwiezdne Wojny są futurystyczne, są piękne, są wspaniałe, ale on wygląda lepiej niż te wszystkie statki, które się tam na tych poduszkach pneumatycznych unoszą nad ziemią. Wracałem wczoraj z Gliwic, ja jechałem BM-ką, za mną wędrował mój LC, którym pojechaliśmy odebrać tęże BM-kę i nie mogłem się nagapić w lusterko. I byłem tak szczęśliwy, że ten samochód jest mój, bo oczywiście wiedziałem, że porywam się z motyką na słońce. Zagadałem, mówię, dobrze, może jakiś test długodystansowy, może coś, żeby troszkę dłużej tym samochodem można było pojeździć. Faktycznie tak się stało, a kiedy auto skończyło 6 miesięcy, udało się pozałatwiać jakieś leasingi i od 4-5 już prawie lat jesteśmy razem. To jest mój daily. To jest mój samochód pierwszego użycia i chociaż z jednej strony wiem, że jest to samochód bajeczny i że to jest samochód, który może warto postawić i trzymać pod kocem, ale też wiem, że zdecydowałem się na hybrydę z V6, a nie na V8. O ile V8 można postawić pod ten koc i niech sobie stoi, o tyle no, zdaję sobie sprawę z tego, że hybrydy służą do tego, żeby nimi jeździć, bo to jest auto nie dość, że ponadczasowe, przepiękne, cudowne, to jeszcze naprawdę do wszystkiego. W trasie odpoczywasz, a na torze możesz sprawić, że innym naprawdę zło iść skórę i dostaną od Ciebie totalne baty. No to teraz poświęćmy chwilę samochodowi, który jest najbardziej irracjonalny spośród mojej floty, czyli auto, którego naprawdę nikt nie chce, którego nikt nie potrzebuje, którego wszyscy się boją. To jest jak taka brzydka uczennica w klasie, która może nawet jest mądra i się nieźle uczy i ma fajne warkocze, ale nikt nie chce się z nią bawić, no bo jest po prostu takim totalnym kujonem i nudziarzem. Taki jest Arielato. Ludzie nawet boją się do niego podejść. Patrzą na niego, to jest samochód? To jest jakieś połączenie rozbitego motocykla z dorożką, nie? W ogóle samochód, który nie zrobił na mnie wielkiego wrażenia wtedy, kiedy testowałem go po raz pierwszy i testowałem go na ulicy. Pojeździłem nim w okolicach Poznania, no mówię, dobra, totalnie niepotrzebny sprzęt, te rury, ta turbina gdzieś tam wali mi po uszach, pojeździłem troszkę i mówię, no super, fajny dla hobbystów gdzieś w Wielkiej Brytanii. Ale potem robiłem test tego samochodu na torze wyścigowym i jak mi przywieziono to auto na tor wyścigowy i ja się nim naprawdę rozpędziłem, a rozpędziłem się nim do 240 km na godzinę i zacząłem nim włazić w zakręty. Oczywiście w kasku, no bo jakbym z bąka dostał w czoło, wtedy to miał wylew, nie? I powiedziałem sobie, mój Boże, to jest najszybszy samochód, jakim ja kiedykolwiek jeździłem, najbardziej wydajny w zakrętach, najbardziej wydajny na prostej, najbardziej ściągający gębę jak podeszwę w zepsutym bucie podczas hamowania. Mówię, w żadnym Ferrari, w żadnym Lambo, w żadnym innym super czy hiper samochodzie ja nie miałem takich przeciążeń i nie miałem takich doznań. Ja nigdy w życiu nie miałem wrażenia takiego, że jak jadę tym samochodem, skręcam, wjechałem w psią kupę, to dostaję w ryj psią kupą. No a tak jest w Arielu Atomie. Ten samochód niczego nie oszukuje, niczego nie udaje. Ten samochód jest największą motoryzacyjną szczerością, jaką możemy zobaczyć. I powiedziałem do Bartka, który te samochody sprowadza jako przedstawiciel, mówię, Bartek, ja to chcę. On mówi, o Jezu, no to weź tam, prześlę Ci plik Excelowy, tam jest taki konfigurator, to sobie skonfigurujesz, 16 miesięcy oczekiwania i tego, ale sobie dobierzesz jak i tak. Ja mówię, nie, kochany, to Ci się porąbało. Ja to chcę, tego. No i on tak stoi i mówi, ale to jest jedyne demo, jakie ja mam. Jak będziesz chciał, mówię, Bartuś, żeby pan Adam jeździł takim samochodem, to mi go sprzedasz. Jak nie będziesz chciał, to mi go nie sprzedasz. Masz 48 godzin na zastanowienie. Jak do mnie napiszesz maila albo SMS-a, że on jest dla mnie do sprzedania, to go kupię. Jak nie, to nie, bo go w ogóle nie potrzebuję, do niczego. Ja żadnego z tych samochodów tak naprawdę nie potrzebuję, bo ja mam czym jeździć. Mogę zawsze wsiąść, tam stoi ProAce, no... Wsiadam w ProAce'a i sobie jeżdżę, czy po mieście, czy gdzieś tam na działkę. I tak też się stało. W ciągu 24 godzin Bartek do mnie napisał i mówi, słuchaj, no weź go. Mówi, zima idzie, nie wiem, co ja będę ludziom pokazywał, może coś ściągnę z Anglii, może coś odkupię od jakiegoś właściciela, ale w sumie nikt nie sprzedaje. Kto kupił Ariela Atoma, ten go nie sprzedaje, dlatego ten samochód już dwukrotnie zdrożał. Tada, kolejne auto, które kupiłem. Boże, jak ja zarabiam, że właśnie się moja żona dowiedziała, ile ja już hajsu zarobiłem na tych samochodach. Problem polega na tym, że ja prawie niczego nie sprzedaję. Także jest to inwestycja irracjonalna, kompletnie nie do zrozumienia przez normalnych ludzi. Nie próbujcie nawet tego zrozumieć, bo tylko Patryk Mikiciuk, kochany, mnie w takich decyzjach rozwiązuje tak samo debilne samochody jak ja. Także Patryczku, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i wiesz, trzymajmy się razem, próbujmy to sobie jakoś wytłumaczyć potem w te długie zimowe wieczory, że to jest naprawdę stary, ale super inwestycja. Jaki samochód? Kolejny kupiłeś, tak? Avantime'a, jakie piękne auto. No, to tak właśnie jest z Arielem Atomem.
We współczesnej motoryzacji moim zdaniem najważniejsze jest jednak bazowanie na tożsamości i na tradycji samochodowej. Czyli jeżeli miałbym dzisiaj sobie kupić terenówkę, to polazłbym do salonu i moim zdaniem najlepszą inwestycją byłby na przykład nowy Ford Bronco albo Land Rover Defender, ten nowy. Przepięknie skonstruowany samochód. Tam jest DNA starego Defendera, ale auto prowadzi się genialnie, jak totalnie współczesny samochód. Jeżeli chodzi o normalne tak zwane samochody, to wyobraźcie sobie, że mój 21-letni syn dzisiaj pasjonuje się sedanami. Także jeżeli ktoś gdzieś jeszcze z Was zobaczy w salonie jakiegoś sedana, to bierz tam. Naprawdę, bez względu na to, jaki ma silnik, jaki ma tego niski, przysadzisty, jeszcze go delikatnie posadzić na glebie i sedan. Dzieciaki, młodzież dzisiaj pasjonują się tą motoryzacją, którą my starsi pamiętamy z tych czasów, kiedy byliśmy młodzi. I jeszcze moim zdaniem tak na koniec zupełnie, no każdy samochód, który jest osadzony w jakichś pięknych ramach historycznych, niech to będzie najzwyklejsza nowa 911, podstawowa Carrera, albo niech to nawet będzie ta uproszczona, Carrera T. Wsiadasz, łapiesz tę kierownicę, siadasz w tym fotelu, bierzesz głęboki oddech i mówisz: wow, jadę legendą. Najprostsza wersja, a już legendarna. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.